Niemcy nienawidzili Warszawy, a Goebbels pisał o niej, że to już nie Europa, tylko Azja. Podczas II wojny światowej nie tylko odebrano jej stołeczny charakter, ale również planowano zredukować rozmiary ponadmilionowej metropolii do skromnego miasteczka, zamieszkiwanego przez kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Jaki dokładnie kształt miała otrzymać Warszawa pod niemieckim panowaniem? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Hubert Sobolewski. Zagadnienie architektonicznych przeobrażeń Warszawy podczas II wojny światowej, oczywiście poza dramatycznymi skutkami niemieckich działań podczas powstania, jest najczęściej sprowadzane do koncepcji tzw. planu Friedricha Pabsta. Jest to skojarzenie w dużym stopniu słuszne, ale niezbyt precyzyjne. Nieścisłość polega bowiem na tym, że pierwsza wersja owego planu nie tylko nie została przygotowana przez wspomnianego architekta, ale przede wszystkim stanowiła zaledwie składową niemieckich planów względem Warszawy. Czyli miasta, które żadnemu Niemcowi, który przybył do Warszawy, nie jawiło się jako terytorium łatwe i przyjemne. Licząca ponad 1 300 000 mieszkańców metropolia, w skład której wchodziło ponad 300 000 Żydów, była miastem zbyt dużym, aby je skutecznie zdominować. Skłoniło to Niemców do podjęcia kilku konkretnych kroków mających na celu zdeprecjonowanie Warszawy. Jednym z nich było bezpardonowe bombardowanie miasta, a celem ataków Luftwaffe były właśnie nie tylko cele strategiczne, ale również warszawskie zabytki kultury. Jeśli chodzi o bombardowanie zabytków, to nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę, co niszczą i jaką ma to wartość. Uważna analiza pozwala dostrzec, że Niemcy zbombardowali bardzo konkretne zabytki, takie jak pałace Czapskich, Branickich, Zamojskich, Prymasowski, Kazimierzowski oraz gmachy Ministerstwa Skarbu na Placu Bankowym, Teatru Wielkiego czy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Były to zabytki powstałe w XVIII wieku, głównie w czasach stanisławowskich, które mimo dramatycznego końca, jakim były rozbiory Rzeczypospolitej, pozytywnie zapisały się w historii Warszawy oraz historii polskiego życia intelektualnego, a przede wszystkim nie miały zbyt wiele wspólnego z niemieckim żywiołem. Czyli zagadnieniem, które było dla Niemców szalenie ważne w kontekście roszczenia sobie przez nich praw do polskich ziem. Podobnie postępowali oni w Poznaniu, Krakowie czy Łodzi. Zabytki uznawane za niemieckie miały zostać oszczędzone i stanowić dowód germańskiego dziedzictwa w dorzeczu Wisły. Tym samym oszczędzono na przykład znajdujący się za moimi plecami Pałac Krasiński, którego tympanon został zaprojektowany przez niemieckiego rzeźbiarza Andreasa Schlütera. Te związki ukazano później m.in. poprzez zmianę nazwy Placu Krasińskich na Andreas Schlüter-Platz. Z podobną estymą Niemcy początkowo traktowali zabudowę warszawskiego Starego Miasta. Regularny układ miał świadczyć o wpływach niemieckich kolonizatorów w średniowieczu i miał przez to pozostać nienaruszony. Ostateczny bilans niemieckich bombardowań wyniósł ponad 10% tkanki miasta. Ofiarą nalotów we wrześniu 1939 roku, poza wyżej wspomnianymi zabytkami, padła również dzielnica żydowska, budynki użyteczności publicznej oraz kolejne zabytki, na czele z Zamkiem Królewskim, którego płonąca wieża stała się nie tylko symbolem września 1939 roku, ale również zwiastunem dramatycznego losu polskiej stolicy. 5 października 1939 roku Adolf Hitler przyjął defiladę wojsk Wehrmachtu w Alejach Ujazdowskich, przemianowanych na Siegstrasse, czyli ulicę Zwycięstwa. W tym samym czasie podjęto decyzję o nieodbudowywaniu zniszczonych budynków, które miały stanowić symbol polskiej klęski. Stanowiło to pierwszy etap w określeniu nowej pozycji Warszawy. 12 października 1939 roku Adolf Hitler wydał rozkaz o powstaniu tzw. generalnego gubernatorstwa dla okupowanych ziem polskich, tworu absolutnie nielegalnego, który został zlokalizowany na mniej więcej 1/4 przedwojennego terytorium II Rzeczypospolitej. Generalne gubernatorstwo proklamowane 26 października podzielono początkowo na 4 dystrykty: radomski, lubelski, krakowski i warszawski. To jednak nie ten ostatni stanowił administracyjne centrum. Taka rola przypadła dystryktowi krakowskiemu ze stolicą w Krakowie, mieście 5-krotnie mniejszemu od Warszawy i uznawanego przez Niemców za niemal absolutnie pragermańskie.
Warszawa została więc administracyjnie zdegradowana do jednego z 4, a od 1941 roku do jednego z 5 miast będących stolicami dystryktów. Pokazywało to, że Niemcy nie zamierzają utrzymywać dotychczasowego stołecznego charakteru miasta. Jak pokazały kolejne miesiące II wojny światowej, mieli względem Warszawy jeszcze bardziej radykalne plany. Po ugruntowaniu się nowych władz cywilnych, komisaryczny prezydent Warszawy Oskar Dengel w grudniu 1939 roku sprowadził do miasta grupę architektów z Würzburga. Na ich czele stanęli Hubert Gross i Otto Nürnberger. Sam wybór był nieprzypadkowy. Wspomniani architekci brali czynny udział w modernizacji Würzburga, która to modernizacja zyskała aprobatę samego Führera. Hitler docenił m.in. rozwiązania komunikacyjne, a wspomniani architekci zaczęli cieszyć się dużą popularnością oraz szacunkiem. Ich pojawienie się w Warszawie, co nie stanowi w tym momencie zaskoczenia, było związane z planowaną przebudową miasta, tudzież koordynowaniem trwających już prac, które najprawdopodobniej rozpoczęto jeszcze przed wojną. Świadczyć o tym może m.in. tajna wizyta Jana Zachwatowicza w Pałacu Blanka jesienią 1939 roku. Architekt dostrzegł masę papierów, rysunków, których nie sposób było przygotować w przeciągu kilku dni. Mimo wszystko prace potrzebowały solidnej koordynacji, którą zapewnić mogli specjaliści w osobach Grossa i Nürnbergera. Już w styczniu 1940 roku udało się sfinalizować prace, a za kilka dni przedstawić je generalnemu gubernatorowi Hansowi Frankowi. Plan przebudowy przygotowany przez Huberta Grossa, zwany błędnie planem Pabsta, nosił nazwę Die Neue Deutsche Stadt Warschau, czyli nowe niemieckie miasto Warszawa. Plan dzielił się niejako na dwie części, związane z 2 etapami przebudowy. Pierwszy z nich nosił nazwę Der Abbau der Polenstadt, czyli rozbiórka polskiego miasta. Po owej rozbiórce miał nastąpić etap drugi, który zatytułowano Der Aufbau der Deutschen Stadt, czyli budowa miasta niemieckiego. Samo miasto planowano również mocno zredukować. Ponadmilionowa metropolia miała odtąd liczyć wedle różnych szacunków od 40 000 do 130 000 mieszkańców. Warszawa miała też być zmniejszona 10-krotnie i zamknięta w osi komunikacyjnej, którą wyznaczałyby 2 linie przelotowe z Gdańska do Krakowa oraz z Modlina do Lublina. Poza tym miasto miało ulec podziałowi na 2 części. Pierwszą z nich miało wyznaczać Stare Miasto jako symbol niemieckiego dziedzictwa z okresu średniowiecza, a drugą Ogród Saski wraz z pałacem i placem, przemianowanym na Adolf Hitler Platz. Na północy miasta planowano stworzyć coś w rodzaju tzw. dzielnicy rządowej, tzw. Gauforum, gdzie znalazłyby się budynki partyjne oraz wieża, czyli charakterystyczny element nazistowskiej architektury. Ponadto w granice miasta wkomponowano dzielnice mieszkaniowe dla Niemców, których ogólna liczba miała wynosić 40 000 mieszkańców. Przy uwzględnieniu, że na Pradze przewidywano obóz dla Polaków, w którym chciano zgromadzić od 30 do 80 000 osób, otrzymujemy liczbę około 120 000 mieszkańców całego miasta. Jak zauważają Nils Guczow i Barbara Klein, nie zachowała się legenda, więc nie znamy przeznaczenia wszystkich budynków obecnych na planie. Możemy jednak podejrzewać, że na pewno zlokalizowano by tam szkoły, siedzibę Hitlerjugend oraz budynki użyteczności publicznej. To właśnie ten plan przedstawiono Hansowi Frankowi 6 lutego 1940 roku i to właśnie ten plan mylnie nazwano planem Pabsta. Skąd ta pomyłka? O ile faktycznie Friedrich Pabst od 1939 roku pełnił funkcję naczelnego architekta Warszawy, to do 1942 roku przebywał on najpierw w Poznaniu, a następnie w Łodzi, które nawet nie wchodziły w skład generalnego gubernatorstwa. Pabst pojawił się w Warszawie dopiero w 1942 roku i choć faktycznie od razu przystąpił do prac, to czerpał pełnymi garściami z dokonań swoich poprzedników. W styczniu 1945 roku w jego gabinecie odnaleziono omówiony przed chwilą plan Grossa i mylnie utożsamiono jego autorstwo z Friedrichem Pabstem. To oczywiście nie oznacza, że urodzony w Dortmundzie Friedrich Pabst jako wyższy radca budowlany nie podjął żadnych inicjatyw architektonicznych względem polskiej stolicy. Ten absolwent Gdańskiej Politechniki faktycznie stworzył coś, co moglibyśmy nazwać planem jego nazwiska, co było jeszcze bardziej radykalne, aniżeli projekty architektów z Würzburga. Plan z października 1942 roku nosił nazwę Brückenkopfbebauung der Stadtbrücke, czyli zabudowa przyczółka mostu miejskiego. Pod tą zgoła niepozorną nazwą kryły się jednak szeroko zakrojone plany. Przede wszystkim plan zakładał wyburzenie Starego Miasta w Warszawie, co samo w sobie pokazuje pewną rewizję, pewną konkretną rewizję niemieckich planów.
W miejsce wyburzonego Zamku Królewskiego miała powstać hala ludowa, a w miejsce zburzonej kolumny Zygmunta miał powstać pomnik Germanii. Sam projekt został zatwierdzony przez berlińskiego architekta Hansa Huberta Leufgena, którego pieczęć możemy odnaleźć na kartach. Planowi z 1942 roku towarzyszą inne projekty wydane w tym czasie, np. mieszkalne, które przedstawiono w książce pod tytułem Warschau unter deutscher Herrschaft, wydanej przez działającego w zarządzie dystryktu Warszał Friedricha Gollerta. Osiedla miały być nowoczesne, utrzymane w porządku i zieleni, miały mieć dostęp do powietrza, przestronności, miały wpisywać się w zasadę Licht und Luft. Nie trudno zresztą wyobrazić sobie, jak takie osiedle mogłoby wyglądać. Wystarczy przyjechać do Krakowa, udać się do dzielnicy Krowodrza i zobaczyć tam w pełni ukończone osiedle mieszkaniowe wybudowane przez Niemców podczas II wojny światowej. Mimo to wizja zamieszczona w wydawnictwie Gollerta zakładała w zasadzie absolutne zniszczenie dotychczasowych tkanek urbanistycznych, co nie spotkało się z aprobatem sporej części innych Niemców zajmujących się architekturą w generalnym gubernatorstwie, których zgoda była niezbędna do rozpoczęcia jakichkolwiek prac. W międzyczasie Friedrich Papp został przypadkowo zastrzelony przez żołnierzy polskiego podziemia. 13 grudnia 1943 roku podczas realizacji tzw. akcji Braun akowskie kule sięgnęły nie tylko głównego celu, czyli odpowiedzialnego za politykę mieszkaniową w Warszawie Emila Brauna, ale również towarzyszącego mu, naczelnego architekta Warszawy. Śmierć Pappsta nie wpłynęła znacząco na niemiecką perspektywę. Za to sytuacja wojenna, a i owszem, i nawet najbardziej zatwardziali urbaniści zmieniali swoje koncepcje pod wpływem nowych wyzwań i ograniczeń. Tym samym Gollert w memoriale z 1944 roku zwrócił uwagę na to, że jakiekolwiek przebudowy Warszawy nie wchodzą aktualnie w grę. Po pierwsze, warszawiacy są niezbędni do tego, aby w dalszym ciągu pracować na rzecz wysiłku zbrojeniowego III Rzeszy Niemieckiej, a ponadto na terenie Warszawy znajdują się bardzo ważne fabryki, których nie sposób od tak w przeciągu kilku dni przenieść. Radykalne pomysły obecne w poprzednich latach przełożono zatem na okres powojenny. Podkreślono mimo wszystko, że milionowe miasto jest zarzewiem problemów i ostatecznie przewiduje się wysiedlenie zeń 700 000 Polaków. Wybuch Powstania Warszawskiego w dużym stopniu umożliwił realizację zbrodniczych planów Niemców względem okupowanej Warszawy. Zbrodniczy rozkaz Heinricha Himmlera, informujący o tym, że Warszawa ma zostać zrównana z ziemią, został w zasadzie w 100% zrealizowany. Aby być absolutnie konsekwentnym, należy wspomnieć, że okupanci nie ograniczyli się jedynie do niszczenia Warszawy. W 1940 roku podjęto prace mające na celu usprawnienie infrastruktury miasta, a nawet w obliczu kryzysu mieszkaniowego odbudowano niektóre kamienice. Jak zauważa Jarosław Tybuś, na początku 1940 roku zatwierdzono 1500 projektów i około 500 zezwoleń na roboty budowlane. Ponadto szerokim wachlarzem prac objęto budynki, które mogły przydać się okupacyjnym władzom. W tym celu prowadzono rozmaite prace adaptacyjne, w które angażowano polskie zespoły budowlane. Tak było m.in. w przypadku dworca głównego, choć zbombardowany w 1939 roku okazał się niezbędny dla niemieckich okupantów. Na pewno jednak Warszawa nie znajdowała się w czołówce miast, w których Niemcy podejmowali szeroko zakrojone prace budowlane. Polską stolicę dalece wyprzedzały chociażby takie miasta jak Poznań czy Kraków, w których skutki niemieckich działań można dostrzec gołym okiem nawet dzisiaj. Powyższa analiza jasno pokazuje, że niemiecka wizja Warszawy nie sprowadzała się do jednego planu Pappsta, ale była tak naprawdę związana z wieloma różnymi koncepcjami, które wraz z kolejnymi latami wojny i zmianą sytuacji na froncie ulegały rozmaitym metamorfozom. Nie znaczy to jednak, że dzisiaj znamy absolutorium okupacyjnych inicjatyw w polskiej stolicy. Historycy słusznie zauważają, że jest to temat wymagający jeszcze wielu badań, choć w obliczu losu, jaki ostatecznie spotkał Warszawę, są to badania obarczone bardzo dużymi trudnościami. Tym niemniej nawet ogólna wiedza na ten temat pozwala zauważyć, że niemiecka polityka nie sprowadzała się jedynie do egzekucji, łapanek i obozów koncentracyjnych, ale również do niszczenia polskiej kultury. Niemcy bowiem doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że żaden naród bez kultury nie przetrwa. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Małgorzatę Klamrę, Julie Clark, Kamilę Lenarcik, Urszulę Babiuch, Katarzynę Rusnak, Ewę Ogrodnik, Aleksandrę Jakubiak, Monikę Kurowską, Swietłanę Boską, Kingę Annę Kwokę, Zuzannę Roszak, Violettę Głuszek, Zuzannę Kranz i Marzenę Kolipską.
A ponadto pragniemy serdecznie pozdrowić panów Damiana Stasika, Damiana Dziedzica, Pawła Smolińskiego, Pawła Łabno, Marcina Hatysa, Kamila Kubowa, Huberta Sobolewskiego, Huberta Kędziorka, Miłosza Machaja, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, Huberta Walasa, Michaela Fendricha, Krzysztofa Piotrowskiego, Piotra Sadorskiego, Rudolfa Miczkę, Karola Magierę, Roberta Stodulskiego, Pawła Ojczyka oraz użytkownika Fa.ra. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.